Na początku chciałbym tylko zaznaczyć, że nie jestem mechanikiem i to, co zobaczysz na tym filmie, to traktuj tylko i wyłącznie jako porada. Chcę tylko pokazać, że nie ma się czego bać i nawet bez profesjonalnych narzędzi czy wiedzy można bez większych problemów zrobić serwis swojego motocykla, gdzie nie trzeba po prostu płacić za mechanika. W tym filmiku zobaczysz, jak wymieniam kompletny napęd w KTM Duke'u 890. Cały napęd kupiłem w napędmotocyklowy.pl. Nie jest to reklama, ale mają najlepsze ceny z całego rynku, więc tak. Na początku, wiadomo, trzeba odkręcić wszystkie te plastiki, które tu są, przykrywają przednią zębatkę. Tego tu już nie pokazałem na filmiku, to wcześniej odkręciłem, tam są tylko 3 śrubki. Ogólnie chciałem zaznaczyć, że robiłem to pierwszy raz i za bardzo też nie wiedziałem, co robić, co nie robić. Wcześniej zobaczyłem sobie parę filmików na YouTubie i u innych to bardzo łatwo szło. U mnie jednak nie za bardzo. Więc na początku myślałem, że zeszlifuję sobie te 2 piny, żeby je wybić, bo miałem zakuwarkę i rozkuwarkę, ale co później się okaże, nie za bardzo mi się to przydało. Dużo łatwiej jest po prostu przeciąć. Jeszcze próbowałem tą rozkuwarką, ale to już w ogóle była tragedia. Generalnie nie polecam tej rozkuwarki. Ona jakaś najtańsza to 20 zł, 40. Nie zdała egzaminu. Ja może faktycznie nie umiem się z tym obsługiwać, ale w moim przypadku w ogóle mi nie pomogła. Chciałem zabezpieczyć, żeby brake cleanerem wszystko wyczyścić. Pozostały smar, bo wiadomo, nasz nowy łańcuch tam będzie po tym ślizgu jeździć, więc warto by to wyczyścić. Więc postanowiłem tu taką folię bąbelkową postawić, żeby to się nie obrudziło. To też było dość średnim pomysłem, nie polecam. Polecam też najpierw zdjąć tą zębatkę i dopiero później czyścić tym brake cleanerem, co w sumie dopiero później na to wpadłem.
Tutaj też polecam najpierw śrubokrętem przejechać, później czyścić tak dokładnie tym brake cleanerem albo czymkolwiek innym, jakimś alkoholem, żeby to rozpuścić ten smar. Tak jak mówiłem, bez profesjonalnych narzędzi, ja na przykład nie mam stojaka do motocykla, to po prostu użyłem paleciaka, cegła i drewienko pod spód, żeby nie podrapać, nie porysować wahacza od spodu. I dość długo się męczyłem, żeby odkręcić te śruby z zębatki tylnej. Nie wiem, czy były takie zapieczone? Czy ktoś tyle kleju wcześniej użył? Czy ona jest od nowości? Nie wiem. Ale no w 2 osoby musieliśmy to robić i z całej siły robiłem i no poszło jakoś. W 2 osoby jakoś poszło.
aplikuję trochę kleju do gwintów. Tak, nie za dużo, nie za mało. Też mogłem to zrobić lepiej, dopiero przy ostatniej padłem na to, żeby najpierw przełożyć śrubkę przez gwint i dopiero później aplikować kleju. Później nasmarowałem smarem, obojętnie jakim smarem. Ogólnie, to w moim motocyklu nie trzeba było wymieniać zębatek ani przedniej, ani tylnej, ale kupiłem już cały łańcuch właśnie w zestawie z zębatkami i to nawet wychodziło mi taniej niż kupienie samego łańcucha, więc mówię czemu nie. Ja tak uważałem na niego, bo on jest fabrycznie już wysmarowany powłoką taką chroniącą. No i nie chciałem, żeby tam piachu się dostało. To też podłożyłem po prostu na ziemię kawałek papieru, żeby nie szorował. No i to od początku też na to nie wpadłem, żeby ten początek łańcucha zacząć na tylnej zębatce, a nie na przedniej. Gdzie dopiero teraz tutaj wpadłem na to, że jak ja to zamknę w sumie i nie ruszę tego motocykla, bo koło nie jest w powietrzu. Więc no tak, albo koło w powietrzu sobie to przeszurać, no albo tak jak ja później zamieniłem po prostu, żeby z tyłu było to rozpoczęcie. I tutaj z przodu da się jakoś na styk to przycisnąć, żeby wszedł ten łańcuch.
I tak ten proces robiłem niepotrzebnie, bo później odkryłem dość ważną rzecz. Nowy łańcuch z zębatkami. Powinien tak klikać. Tutaj próbowałem zakuć łańcuch na motocyklu tą zakuwarką. Znaczy niestety nie udało mi się to. Bo akurat ta zakuwarka, którą kupiłem, ona z tyłu miała dziurę, czyli była do rozkuwania i to przechodziło i mi po prostu wypychało to. Więc męczyłem się z tym. Próbowałem zaślepić to, tak widać, kluczem z drugiej strony. To i tak nie dało rady. Później jakieś gwoździe znalazłem, tylko żeby to mieć większą powierzchnię styku. One są za miękkie, to aluminium się po prostu wyginało, więc to w ogóle nie miało szansy bytu. No i odkryłem, że można po prostu odkręcić śrubę od wahacza, lewą, czyli od lewego pega. I lewy peg jest przykręcony właśnie do śruby wahacza i do stópki bocznej, gdzie stópka boczna i tak się trzyma, bo jest przykręcona jeszcze jedną śrubą. Dzięki temu można od razu założyć zakuty łańcuch. Jakbym wiedział, to bym kupił od razu zakuty fabrycznie. I bym się nie męczył zakuciem tego łańcucha. No i po prostu go zdjąłem i zakułem na imadle. I to trzeba dość sporej siły użyć, mieć dobry motek, a nie tak jak ja, siekierkę. Niestety motek miałem tylko mały, a siekierka miała trochę większą powierzchnię. Więc procesu składania motocykla już nie nagrałem. Nie ma to jakiejś większej filozofii. Myślę, że każdy da sobie radę bez problemu. No i tyle. Dzięki wielkie za oglądanie.